Pokémon, Palworld, Nexomon to tylko 3 przykłady z wielu gier, które mają w sobie motyw łapania stworków i używania ich do walk. Bardzo często szukam gier z podobnym motywem i przeszukując sklep Steam natrafiłem na tę produkcję. Spodobała mi się ze względu na oprawę graficzną, a gdy nadarzyła się przecena, to zakupiłem ją i nie spodziewałem się, że ta gra mnie aż tak wciągnie, wręcz uzależni. Bo prócz łapania stworków czeka nas eksploracja, wykonywanie misji i dbanie o własną wioskę. Przyszła więc pora, abym opowiedział wam o Yao Ling Mythical Journey. A zatem witajcie we wrażeniach z... Od razu widać, że klimat gry jest mocno powiązany z Azją i mamy tu architekturę oraz ubiory nawiązujące do tego kontynentu, a dokładniej do Chin. A przynajmniej tak mi się zdaje, więc przepraszam za ignorancję, jeśli jest to raczej nawiązanie do klimatu innego państwa, ale nie znam się niestety na kulturze Azji aż tak dobrze. Zaczynamy grę i jak to bywa w takich tworach, wybieramy sobie stworka na początek. Ja wybrałem sobie żywioł ognia i zacząłem swoją podróż. Mapa jest całkiem duża, więc czeka nas sporo eksploracji, a dodatkowo dostaliśmy zadanie główne, by połączyć wszystkie klany czy dojo, aby razem stawić czoło pewnemu podejrzanemu ugrupowaniu oraz demonom. Przemierzając świat, natrafimy na innych trenerów czy adeptów Yaolingów, takich jak my, z którymi przyjdzie nam walczyć. Będziemy odkrywać różne biomy oraz stworki, przyjdzie nam wykonywać różnorakie misje poboczne, ale i zajmiemy się naszą własną wioską. Przejdźmy jednak z mechaniki do mechaniki po kolei. Na początku walka. Zdobywamy poziomy, zarówno postać jak i stworki, przez co na początku wystawić chyba maksymalnie można bodajże 4 Yaolingi, a wraz ze wzrostem doświadczenia coraz więcej. Co może być dla niektórych zawodem. Walki są automatyczne, wystawimy na polu bitwy nasze istoty, klikamy start i one same się biją. Jednakże możemy ingerować w walkę, używając pewnych zaklęć, które mogą zarazem zadawać obrażenia, jak i wspomagać nasze potworki. Nasze Yaolingi możemy zaopatrywać w umiejętności pasywne i aktywne. Każdy Yaoling ma z góry jedną konkretną umiejętność oraz 4 miejsca, w które możemy włożyć różne umiejętności, jak szybszy atak, większa ochrona przed atakami czy wezwanie do pomocy golema, gdy nasz Yaoling użyje umiejętności specjalnej. Walki można też przyspieszyć, jeśli dla kogoś będą zbyt wolne. I przyznam, że choć walki są automatyczne, to lubiłem patrzeć na ten chaos, który dzieje się na ekranie, a niektóre z nich są wymagające, bo niestety nie zawsze nasza drużyna sama da radę i wówczas zaklęcia, które mamy, naprawdę mocno się przydają, więc mimo walk automatycznych, nasza ingerencja ma ogromne znaczenie dla wyniku walk. Jeśli chodzi o mapę, to eksploracji jest tu dużo, bo nie wszystkie miejsca będą na mapie widoczne, gdyż są gdzieś ukryte, przez co spędzimy tu wiele czasu na zwiedzaniu. Dodatkowo mamy z tego co pamiętam pełną swobodę, więc nieważne jaki moment fabuły czy poziom mamy, możemy iść gdzie chcemy, co czasem skończy się przegraną, bo jak od razu pójdziemy w głąb mapy, to horda Yaolingów się na nas rzuci i nas pokona. Jest tu też sporo misji pobocznych, więc nudzić się nie będziemy, jeśli chodzi o odkrywanie historii tej gry i postaci, zwłaszcza, że misje dają nam złoto, różne przedmioty czy elementy kosmetyczne, bo tak, możemy tu naszą postać ubrać, ale i nasze stworki, na przykład dając im na plecy wielki miecz czy wachlarz. Złoto i surowce przydadzą nam się nie tylko do zakupów, ale i do naszej wioski, gdyż możemy ją rozbudowywać i zapraszać nowe osoby, które zbudują swój dom tutaj, ale i poszerzą wachlarz nowych usług. Dostaniemy tu restaurację, w której możemy przypisać nasze stworki, które będą dla nas zarabiać. Będziemy mogli mieć hodowcę roślin, dzięki czemu będziemy mieli zioła na zaklęcia, kamieniołom, salę do ćwiczeń Yaolingów i wiele więcej. Niezwykle się wciągnąłem w ten tytuł, bo jest tu ogrom rzeczy do roboty. Walki, eksploracja, misje, odkrywanie historii, rozbudowa wioski, a nawet własna wyspa, gdzie możemy sobie budować luźno teren i różne inne pierdoły, chociaż ja z niej wielce nie korzystałem oraz same Yaolingi są ciekawe z 2 powodów. Po pierwsze, jest ich ogromna liczba, przez co każdy znajdzie coś dla siebie, a po drugie, 2 ścieżki ostatecznej ewolucji. Gdy ma dojść do ostatniej ewolucji naszego potworka, to mamy 2 wybory ewolucji: ścieżka normalna oraz ścieżka demoniczna.
różnią się nie tylko statystykami, ale i ostateczną umiejętnością, przez co budowanie naszej drużyny jest jeszcze ciekawsze. Ja chociażby miałem w pewnym momencie 2 leczących, 3 magów oraz kilku wojowników i na ekranie dział się totalny chaos, ale naprawdę podobało mi się wówczas, jak to wygląda. Tytuł ogólnie chwalę, ale czy są minusy? Niestety tak. I zaczniemy od aktorów głosowych. Nie chodzi mi nawet o ich grę aktorską, czy ich dopasowanie głosów, a jakość nagrań. Momentami słyszałem od niektórych postaci, jak bodajże siostra głównej postaci, szumy oraz dokładny moment zakończenia danej ścieżki czy nagrania, co psuło im imersję gry. Nie wiem, czy to po prostu kiepsko mi szło, ale granie na gamepadzie bywało męczące i czasem jakby się zacinał, gdzie w żadnej innej grze to się nie działo. No i przyznam, że zakończenie było dla mnie dość nudne i mało satysfakcjonujące, a dodatkowo nie było żadnych napisów końcowych. Mimo tych minusów, to uważam tę grę za naprawdę dobry tytuł, wręcz perełkę, jeśli chodzi o gry indie, bo bawiłem się tu wyśmienicie i niesamowicie wciągnąłem się w tę grę. Okej, przejdźmy do małego podsumowania. Technicznie jest dobrze i nie mogę narzekać. Nie przypominam sobie żadnych większych błędów ani crashy. Audio, przyznam, było dla mnie przyjemne, zarówno muzyka jak i dźwięki na przykład efektów walk czy zaklęć. Choć no jak mówiłem, audio aktorów głosowych bywało niskiej jakości. Gameplay był dla mnie bardzo przyjemny i satysfakcjonujący oraz było mi strasznie mało, jak skończyłem grę. Grafika była prosta, ale niektóre jaolingi były wykonane bardzo pięknie i przyjemnie się patrzyło zarówno na otoczenie, jak i postacie czy nasze stworki. Całość gry to dla mnie prawie idealna gra. Praktycznie każdy element był dla mnie perfekcyjny i wciągnąłem się na prawie 50 godzin, bo cały czas tu coś robiłem. Nie nudziłem się przy tym tytule i mogę go śmiało polecić, bo naprawdę wiele jest tu do zrobienia oraz fani Pokémonów również, myślę, znajdą tu coś dla siebie, mimo walk automatycznych. Także to tyle. Dziękuję za wysłuchanie, dziękuję za poświęcony czas i życzę miłego grania.